Piękna polska złota jesień, czyli moment, w którym jesieniara jest najczęściej używanym hashtagiem i sformułowaniem wobec znajomych, moment, w którym kierowcy rozpoczynają walkę o to, kto jak najszybciej wymieni opony na zimowe, a zamiast mówić sobie dzień dobry w lesie, mówimy tutaj nie ma grzybów. Co robią bushcrafterzy i żołnierze? Tutaj pojawia się problem, dlatego że kończy się zielony okres letni i szykują się nowe wyzwania w postaci okresu zimowego. Krajobraz się zmienił, pora szukać nowych sposobów kamuflażu. Polskie przysłowie mówi, jeżeli coś jest do wszystkiego, jest do niczego. Tak więc również jest z kamuflażami. 90% skutecznego maskowania to świadomość tego, co mamy na sobie. Każdy kamuflaż sprawdzi się lepiej w innym miejscu i to my musimy mieć świadomość tego, gdzie nasze maskowanie będzie najskuteczniejsze. Maskować możemy wiele elementów. Możemy zamaskować kształt, możemy zamaskować dźwięk, a także światło, ale to już materiał na inny odcinek. Dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na wzorach oraz poszczególnych barwach kamuflaży, ale już teraz możecie się podzielić tym, jaki jest Wasz ulubiony i który z Waszym zdaniem jest najskuteczniejszy. Poznajcie najlepsze kamuflaże, które możecie wykorzystać w naszą polską jesień. Dokonamy tutaj małego paradoksu wizualnego, ponieważ nie każdy kamuflaż będzie się sprawdzać w okresie, który mamy na ten moment. Dlatego mogę Wam pokazywać m.in. ciemniejsze kamuflaże, a aktualnie za mną będzie złociste tło. Kiedy użyłem sformułowania, że nie ma kamuflażu idealnego, który odpowiadałby każdemu okresowi bądź porze roku, z pewnością pojawił się zarzut, no ale zaraz, jest multicam. Tutaj byłbym nieco bardziej ostrożny. Multicam to doskonałe maskowanie i nie bez powodu jest to wybór numer 1 sił specjalnych i w zasadzie nie obejdzie się żaden konflikt zbrojny bez użycia właśnie multicamu. Jednocześnie, patrząc na aktualny okres i aktualną porę roku, nie będzie on tak idealny, jak każdemu mogłoby się wydawać. Multicam jest kamuflażem, który doskonale rozprasza ludzką sylwetkę, co zapewnia mu ogromną mobilność. Możemy kamuflować nawet swój niewielki ruch z większych odległości, ale jednocześnie jest kamuflażem jasnym, które niespecjalnie sprawdzi się, jeżeli chodzi o tak późną porę, w momencie, w którym pozostaje brązowe tło, gołe korony drzew, no i bardzo brązowawy i ciemny krajobraz. Multicam najlepiej sprawdzi się w okresie początkowej jesieni, w momencie, w którym krajobraz jest zielony. Jeżeli także będziemy chcieli się maskować nim późniejszą porą, musimy szukać właśnie zielonych, jasnych terenów. Ten kamuflaż chyba doskonale każdy zna. Jest to wzór 93 Pantera Leśna, czyli nasz polski kamuflaż. Z tym kamuflażem jest troszeczkę jak z naszym polskim rapem bądź muzyką klasyczną. Jedni kochają, drudzy nienawidzą, a warto byłoby mu poświęcić troszeczkę więcej czasu i uwagi. W przeciwieństwie do multicamu nie będzie on tak doskonale rozpraszać ludzkiej sylwetki, za to doskonale sprawdzi się w leśnej scenerii, a także nisko gruntu, głównie do działań statycznych. Osobiście tego maskowania używałbym w przyciemnionych miejscach, blisko drzew, no i na prywatny użytek ponownie kupiłbym Polarod Helicona, bo jest mega ciepły i wygodny. Tutaj dwa zdania o kamuflażu, który z bliska może wyglądać bardzo niepozornie, za to z daleka sprawdza się naprawdę nieźle. Barwy użyte w tym maskowaniu co prawda miały odpowiadać piaszczystym terenom, jednak aktualnie komponują się doskonale z naszym jesiennym klimatem. W ten sposób dotarliśmy do maskowania, którego prawdopodobnie nie znaliście. Maskowanie Duck Hunter z dosyć kontrowersyjną nazwą, ale żeby zrozumieć jego historię, trzeba cofnąć się do II wojny światowej. To maskowanie to amerykański wynalazek, który trafił do amerykańskiej armii jeszcze podczas II wojny światowej, podczas bitwy o Normandię i początkowo nosił nazwę Frogski. I chociaż był to udany kamuflaż, bowiem maskowanie sprawdziło się doskonale, to zawaliła logistyka. Żołnierze potrafili otworzyć ogień do swoich kolegów, ponieważ brali ich za niemieckich żołnierzy, którzy nosili bardzo podobny kamuflaż. Po zakończeniu II wojny światowej maskowanie trafiło na rynek cywilny, gdzie spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem i w ten sposób zyskało sobie nową nazwę Duck Hunter. Pamiętajcie, żeby przy wyjściu w taki teren zabrać ze sobą koniecznie mugę, inaczej to jest nie do przeżycia. Jeżeli miałbym wybrać swoje ulubione maskowanie, które mógłbym zabrać w każdy teren, zdecydowanie byłoby to kamuflaż Phantom Leaf. Zawiera mocno skontrastowane barwy, dzięki czemu doskonale rozpływa sylwetkę na leśnym tle. Dedykowany jest pod lasy liściaste i nadaje się doskonale właśnie do tej pory jesiennej, kiedy ściółka przykryta jest lekką warstwą liści. Maskowanie zostało stworzone przez firmę Miltek i zostało opracowane przez szeroką gamę specjalistów i inżynierów. Możecie teraz zobaczyć, jak maskowanie Phantom Leaf doskonale zmywa się z tłem. Nie wiem, czy będę w stanie być teraz obiektywny, jest to spowodowane przez mój sentyment do kurtki Art Access, ale w alternatywie do maskowania Multicam możecie się zdecydować na maskowanie Pentacamo od firmy Pentagon.
Maskowanie to zawiera jasnobrązowe elementy, które doskonale komponują się z barwą jesiennych liści. Jeżeli jednak nie interesują Cię w żaden sposób maskowania taktyczne, chcesz po prostu zachować low profile, najlepszym rozwiązaniem będzie barwa Coyote. Będzie doskonale komponować się z jesiennym klimatem, a jeżeli jednak coś zacznie przyciągać innych uwagę, to doskonały krój od Helicona. Oczywiście więcej kamuflaży znajdziecie m.in. na naszym sklepie militaria.pl i możecie także podzielić się w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony kamuflaż i którego kamuflażu w tym zestawieniu zabrakło.